Siemanko, witam serdecznie. Początek dnia. Idę właśnie iść na kawkę, nie wiem dlaczego, ale w moim pokoju ekspres do kawy mi nie działał. W ogóle w połowie tego apartamentu działały gniazdka i włączniki, w połowie nie. Także pewnie coś wczoraj gdzieś nacisnąłem i wyłączyłem gdzieś połowę prądu. Tylko nie wiem gdzie. To jest najgorsze. I muszę iść na kawkę, później siłownia. Później jadę zobaczyć pandy, później coś tam jeszcze. Ten masterboarding. Plan jest. Trzeba go zrealizować. Dzisiaj mam ostatni dzień, także trzeba go wykorzystać w 100%. Jutro wracam na Phuket, bo robimy taką świąteczną zabawę dla dzieciaków ze slumsu. Takie prezenty będą dostawać na święta. Mikołaj będzie. Co roku robimy coś fajnego dla tych dzieciaków z Phuket i w tym roku też. A że akurat jestem tylko jeden dzień, to robimy to jutro. Ja już się pakuję. Książeczka. Bardzo Wam polecam. Moja ucieczka. Świetna lektura. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. No i przyjechałem do Ocean Park, miejsca, gdzie można zobaczyć pandy. Oczywiście nie tylko, jest dużo więcej zwierząt, ale przyjechałem typowo zobaczyć pandy. Widziałem już kiedyś, ale przyjechałem znowu, bo chcę Wam pokazać. Cena biletu $538 hongkongskich, czyli no 270 zł. No i dobra. Zaczynam, tylko nie wiem gdzie dokładnie, ale zaraz znajdę, gdzie te pandy się ukrywają. W ogóle z takiej ciekawostki. Czekajcie. W 2024 roku urodziły się dwie pandy bliźniaki tutaj. No i jest tam. Czego można było się spodziewać po pandzie? Że albo je, albo śpi. Bo na to spędzają najwięcej czasu dziennie. Trochę też wiadomo, na zabawę. Panda je głównie trzcinę cukrową. Uwielbia. Dobra, tutaj dalej są bardziej aktywne. Chodzi sobie tutaj. Tylko 100 milionów obywatelów Chin. Zasłaniasz. O ty! Tyle ją widziałem. A, gdzie ona tam chodzi? Sorry, pomyłka. One nie jedzą trzciny cukrowej, tylko jedzą bambusy. Mój błąd. Właśnie patrzę tutaj, a tu wszędzie bambusy są, a nie trzcina. Nie wiem, co mi się pomyliło. Nie wiem, skąd mi się to wzięło w ogóle, ale skądś na pewno. Ty, no poszła sobie jeść. Siedzi tam i się nie pokazuje. Ciekawe z tego pandach, no to pandy są samotnikami. Spotykają się tylko w okresie godowym, też dlatego też pewnie tutaj są pojedynczo. O! Ruszyła się. Gdzie idzie? Około 15 godzin dziennie spędzają na jedzeniu i spaniu. Taka dorosła panda może zjeść od 15 do 40 kg takiego bambusa dziennie. Pokaż się, gdzie ona jest.
teraz jestem fanem pandy. Legacka czapeczka, co? No i jestem spełniony. Zobaczyłem wszystko, co chciałem zobaczyć. No dobra, jeszcze nie, jeszcze ten Monster Bull chcę zobaczyć. I akurat dobrze się składa, bo on też jest na wyspie Hongkong. Także idealnie. Troszkę po... A w ogóle 12, przydałoby się śniadanie jakieś zjeść. Nie no, tą kolejką to... No, na pewno jeszcze Brytyjczycy jeździli. Gdzie była kolonia. Ale stara. Okej, tu są te bliźniaki. Pani powiedziałem, że tutaj są baby pandy. Wow. Patrzcie tego. Są! Ale czad. I oczywiście co robią? Śpią. No bo co by innego. O, czekajcie, jedna się ruszyła. Ale one śpią na tej gazie, to jest czadowe. Że one nie spadają. No znaczy, tu pewnie spadają. Ale pewnie się za bardzo nawet nie przejmują. Ale to jest piękne zwierzę. W ogóle taka ciekawostka. Panda ma 6 palców. Nie daj więcej niż my. Dobra, cyknę jakieś foty. A wiecie, że to też są pandy? No. Co to jest? Wow. Co to w ogóle jest? Chinese Giant Salamander. Jo. Kto z was widział takie coś? No patrzcie, to jest pokazane, jak się urodziły, jak wyglądały po miesiącu, po 2 miesiącach, po 100 dniach i pół roku. Jak z małymi dziećmi, też wyglądają jak robaki czerwone, jak są małe, jak się urodzą. Po paru miesiącach już lepiej. No powiedzcie, że tak nie jest. No jasne, że tak jest. Teraz szybki przerywnik, żeby wam powiedzieć o Enteros Gel. Moi drodzy, stosuję już od bardzo dawna, nawet jak wcześniej nawet z nim nie pracowałem i tak z Alą stosowaliśmy. Jest idealne, jak macie problemy, wiecie jakie, że trzeba szybko biec. Naprawdę się dobrze sprawdza, polecam serdecznie. Tak samo jest znakomity do detoksykacji organizmu. Jak poimprezujecie sobie troszkę, albo czasem za mocno, po imprezce naprawdę warto wypić i organizm jest zawsze zdrowszy. No ale przy tych problemach innych z żołądkiem naprawdę stosowałem wiele razy. Jest fajny, bo on nie blokuje. Wiecie, jak na przykład zjecie jakieś, nie wiem, coś innego, nie będę wymawiał, no to was zablokuje i możecie mieć parę dni problem. Po tym przestanie się, znaczy zatrzyma problem, ale nie blokuje. Także polecam serdecznie Enteros Gel. Na dole znajdziecie link, możecie sobie sprawdzić coś więcej. Co to za przytulasy tam, te sobie śpi cała ekipa. Ale dobite ludźmi. Teraz musicie przyjechać na Tai Kao. Stacja metra, żeby zobaczyć właśnie ten Monster Bull. Jeszcze stąd trzeba tam iść parę minut, ale ogólnie na tej stacji trzeba wysiadać. Ale mi się to podoba w tym Hongkongu, że gdziekolwiek kogoś zapytacie o coś, to po pierwsze wam chcę pomóc, bardzo chcę pomóc, a po drugie każdy mówi po angielsku. O,
że to jest piękne. Nie, no w Chinach, uwierzcie mi, że w Chinach, Chiny są fajne, ładne, piękne, naprawdę fajnie się zwiedza Chiny. Ja na przykład mam tak 50-50 i lubię i nie lubię. Lubię podziwiać Chiny, zwiedzać miasta, naturę i tak dalej, bo to jest cudowne. No ale ludzie mnie tam drażnili i to bardzo, bo się zachowywali strasznie, jak świnie normalnie. W tym roku jeszcze zobaczycie coś z Polski, bo chcę odwiedzić jarmarki świąteczne. Zobaczycie, jak piękny jest Nowy Jork w zimie. O, aż się nie mogę doczekać. To jest takie moje marzenie od dziecka. Było, żeby zobaczyć Nowy Jork w święta właśnie. Jakieś ta choinka, lodowisko, wszystko ładnie ubrane, cały Times Square. Mamy hotel na samym Times Square, także będziemy w samym sercu tego wszystkiego. Mega się cieszę. A końcówka roku Las Vegas. Las Vegas, a później jeszcze będzie Meksyk, ale Meksyk to 2 stycznia lecimy do Meksyku. Lecimy na taki festiwal na Zamnę. No i a później wracamy sobie najpierw do Polski, bo jeszcze mamy takie szkolenie, a później wracamy do Tajlandii na obóz Nag Moi Camp. Mamy tam jeszcze 4 miejsca na styczeń i chyba 10 miejsc albo 12 na luty. Także jeśli ktoś jest chętny, dajcie znać. www.nagmoicamp.com. Tam macie zapisy. Najtańsze bilety znajdziecie na Air Arabia. Można naprawdę fajnie przyjechać, fajnie spędzić czas, potrenować, pozwiedzać. Świetnie. Na pewno będziecie zadowoleni. I to jest dla każdego, totalnie. Nie ma żadnego progu takiego, że tylko dla zawodowców albo tylko tych, co ogarniają. Nie. My zawsze na każdym obozie dzielimy na 3 grupy zaawansowania. Amatorzy trenują z amatorami, średnio zaawansowani z takimi, a zawodowcy, wiadomo, napieprzają się. Po to tam przyjechali. No takie konkretne sparingi. Treningi oczywiście prowadzą Tajowie. Wszystko jest tak, jak powinno być. No i to jest właśnie Hongkong, moi drodzy. Z jednej strony stare budynki, stare osiedle, a z drugiej drapacze chmur, ogromne wieżowce. No i się ze sobą to po prostu łączy. Tak to wygląda. Dobra, idę pod ten Master Building. 15. Dzisiaj tak zamulam, że szok. Chyba już zmęczenie organizmu po prostu. Albo po prostu w głowie już mam to, że jutro lecę do domu, do rodziców. Fajnie, stęskniłem się. Dawno mnie nie było, chociaż i tak w tym roku byłem wyjątkowo dużo razy. Znaczy dużo jak na mnie. Krótko byłem, ale wiele razy. Nie, no tutaj to już jest takie mocne blokowisko. Naprawdę. Wszędzie dookoła tylko te ogromne bloki. Ciekawie to wygląda. Jeszcze coś innego, czego nie widziałem w Hongkongu. Nie no, ciekawie wygląda ten budynek. A i tak to muszę wejść do środka jakoś. No taki plac. Zobaczcie, gdzie tutaj się wchodzi do środka. No taki główny plac. No. Hindusi. Salon fryzjerski. O, do fryzjera to muszę iść. Żeby na święta ładnie wyglądać. W ogóle możecie tutaj zobaczyć, ile razy to jakaś dobudówka do góry jeszcze szła. Parę razy przedłużali do góry. Przed chwilą tego ziomka z tą maszyną widziałem, z innej strony prześwietlał. Pewnie sprawdza, co tam się w środku u kogoś dzieje, bo jakby
Na ciepło? Czy nie? Ale widać, że ten budynek to ma kawał historii, wam powiem. 2243 mieszkania. 10 000 osób tu żyje. Szok. Dobra, ja muszę zobaczyć, jak tam wejść w to miejsce, które jest takie najbardziej znane. Chciałbym się tam dostać, ale albo jestem jakiś dziwny, albo nie wiem, jak się tam dostać. Dobra, tu jest jedna jego część. Poszedłem od tyłu po prostu. Nie no, przypomniały mi się stare lata na osiedlu, jak się mieszkało. No i tu już pełno ludzi chce zdjęcia robi. Dokładnie tu. No i nie myślicie, że to jest coś złego tutaj przychodzić i robić sobie zdjęcia, bo to jest normalnie wpisane jako atrakcja turystyczna Hongkongu, to miejsce. No i takie znane miejsce z filmów lub z zdjęć to właśnie tutaj. Nie prześwietla, bo słońce akurat świeci. Tutaj w ogóle kręcili jakieś tam urywki z Transformersów też. Patrz. No. Robi wrażenie. Przejdę się tu jeszcze zobaczyć, co tu jest ciekawego. Poza tym jakieś biznesiki małe. Powiem wam, że po tym, co widać w takim miejscu, zastanawiam się, co się musiało dziać w tym Kowloon City, Wallet City, Kowloon Wallet City. Jak tam mieszkało 5 razy tyle ludzi, co tutaj. Mniej więcej na takiej samej, na takim samym obszarze. Mocno tam musiało być. No fajnie było to zobaczyć, przyznam szczerze. Fajnie. Betonowa dżungla. Tutaj w tym miejscu określenie betonowa dżungla jest trafione w 100%. Jest 57 minut do jazdy na lotnisko, także kawał drogi. O, właśnie miał podjechać mój autobus, a nawet go nie widać. 16, nie, ja 12 jadę. No, ale zaraz jadę. Ale fajnie było. Wy jeszcze jutro zobaczycie oczywiście jeden odcinek z jedzenia. To jest ciekawy, myślę, że wam się spodoba. Także serdecznie zapraszam. Będzie świetne, ale to też jeszcze nie koniec odcinka, tak? Tylko wam zapowiadam. No i dojeżdżamy już do lotniska. Cena za bilet, za autobus to było jakieś 27 zł. 27? Kurde, albo 24, nie pamiętam. No, ale nie dużo. Za taksówkę pewnie by wyszło z 200.
Ogromne lotnisko w Hongkongu. W ogóle przyjeżdżałem koło portu. Akurat rozmawiałem z mamą, to nie mogłem nagrywać, ale port w Hongkongu to jest po prostu... Widziałem taki kontenerowiec, jak też płynął. Szok. No, tam towaru na nie musiał być. Śmieszną sytuację teraz miałem. Pani przy odprawie na maszynę, popatrzcie, tu jest taka kolejka. Zostałem tu z 2 godziny, ale no wiadomo, mam tylko podręczny. Są maszyny i pani bardzo chciała mi pomóc, mi odprawić. Wiadomo, że mógłbym się sam odprawić, no bo to jest łatwe, ale ona mi bardzo chciała pomóc, to udawałem, że nie wiem, że mi pomogła. Była taka zadowolona. Tak niedużo trzeba, że człowiek się uśmiechnął. O, toaleta i teraz ja się uśmiechnę, bo bardzo mi się chciało. Tu piszę Phuket, musicie mi uwierzyć. No zmieniaj się. No dawaj. A! Jednak tutaj, byłem blisko. No i jestem w domu w Phuket. Właśnie przyjechał po mnie jakiś driver. Bolta sobie zamówiłem. Pamiętajcie, na Phuket Bolt jest tańszy od Graba. Także warto, tylko wystarczy wyjść na ulicę. Bo tutaj na Domestic Fly, czyli na lokalne loty, Grab może wjechać. Ale Bolt już nie. Trzeba wyjść na ulicę. Działają mafie taksówkowe. Tak to wygląda. Co do przejścia, w ogóle z wyjścia z lotniska. Jak idziecie na International, a przylatujecie wszyscy na International. Warto mieć przy sobie 200 tajskich batów, czyli 20 zł, czy 22. Ponieważ wtedy nie stoicie w kolejce i przechodzicie bokiem bez kolejki totalnie. Płaci się po prostu haracz na bramce, ale to jest taka oficjalna opłata. 200 batów i wtedy was kolejka nie obchodzi. Macie godzinę albo 2 więcej wakacji. Tak to wygląda. Ja zawsze to robię. Chyba że zapomnę. Ale staram się nie zapominać. Siemanko. Ale fajnie się było w domu budzić. Naprawdę. Wstajecie rano i jesteście u siebie. Byłem właśnie zawieźć pranie. Trzeba wszystko wyprać. Dzisiaj wyjeżdżam. Teraz do 7-Eleven po kawkę, bo akurat mi się skończyła kawa w domu. I na siłkę. W międzyczasie jak się będzie prało, to sobie poćwiczę. Później mamy ważne sprawy do załatwienia. Wczoraj przyjechałem, a już spakowany i wyjeżdżam znowu. No ale cóż, takie życie podróżnika. Będę tęsknił za domkiem. Nie będziemy teraz... Ile? 3 tygodnie. 3 tygodnie, albo trochę więcej? Około 3 tygodni. Zrobiliśmy w ogóle nowe roślinki. Bo wiadomo, tamte nas padły, jak nas nie było. Choć mimo tego, że ogrodnik przychodził. Wszystkie są nowe, nowy murek. To też widzieliście. Fajnie, teraz naprawdę pięknie to wygląda. Kurde, właśnie zauważyłem, że chyba te czerwone nam się nie przyjęły. Chyba że one tak po prostu mają. Coś liście wyschły, no trudno. No, właśnie jadę teraz na Rawai. Już spakowany, bo później teraz na lotnisko. I zaczynamy festyn dla dzieciaczków świąteczny. Pamiętajcie, Mikołaj się znajdzie każde dziecko na świecie. Te biedne, te bogate, te średniej klasy, wszystkie dzieci na świecie. A najbardziej właśnie, jak się martwią te biedne dzieciaczki, to je też znajdzie Mikołaj. I my dzisiaj pomagamy temu Mikołajowi, żeby odnalazł te dzieci. Przygotowaliśmy ponad 100 paczek. Zresztą zobaczycie za chwilę. Fajnie. Co roku to jest szykowane. Nie co roku tu jestem, ale co roku oczywiście pomagam w tym. W tym roku akurat się udało, że jestem i bardzo się z tego cieszę. No i patrzcie, co tu się dzieje. Cała ekipa już jest. Dmuchańce na dmuchane. Dla dzieciaczków prezenty już przygotowane. Sawadee Cup! Patrzcie. Ale dzieciaczki będą szczęśliwe. Tyle paczek na nie będzie czekało. Tu zabawa. Będzie popcorn, będzie roti, będzie chyba wata cukrowa z tego co wiem, że ma być. Patrzcie, ile dzieci przyszło.
Wszystkie dzieci dostaną prezenty, nieważne jakiej wiary jesteś. Mamy dzieci, co wyznają buddyzm, islam, chrześcijańskie pewnie też. Każde dziecko dostanie prezent. No i rozdajemy prezenty dzieciom. Wszyscy po kolei. A co ten Mikołaj taki czerwony? Co roku takie coś organizujemy tutaj dla dzieci. One są z specjalnego takiego ośrodka tutaj, z takiego kansilu. Są same biedne rodziny właśnie. No i myślę, że ze 100 dzieci przyszła. Jeszcze zostanie trochę prezentów, to resztę rozwieziemy po prostu po takich biednych dzielnicach. O, Zuzia też dostaje prezenty. Ale fajnie dałaś dziecku prezent. Co dostałeś? Dobra, nie mów. Wszystkie dzieci zadowolone. Wszystkie dostały prezenty, jeszcze trochę zostało. To zawieziemy dla dzieci na slumsach jeszcze może, dla takich biednych rodzin. Bo to oczywiście w każdej paczce jeszcze jest jedzenie. Jakieś słodycze dla dzieci. Jakieś zupki. Tutaj mamy jeszcze dla niemowlaków mleczka. Plus inne rzeczy. Yeah, just take it. Oh, no problem, take. No problem. Tutaj pani mówi, że jest właśnie z takiego środka i potrzebuje dla 4 niemowlaczków paczki i mleka. Nie wiem, nie pokazywać w sumie, ale jak już tu jestem, to wam pokażę w tym odcinku. Willa gotowa, ta będzie gotowa za parę miesięcy, tamta też, no i ta już rośnie do góry. Wszystko pięknie idzie. W sumie jest do sprzedania tylko jedna, tamta gotowa już. Jeśli jest chętny, dajcie znać. Ta jest tu już gotowa. Za chwilę wyruszamy na lotnisko. Ostatni posiłek jeszcze z Pawłem. Takiej melince fajnej, ale powiem wam tak. Green curry mają tu najlepsze na świecie. Wiesz jak to się nazywa w ogóle? To? Wiesz jak to się nazywa w ogóle? To miejsce? Nie wiem, czy to ma jakąś nazwę. Miejsce bez nazwy, ale ma dobre jedzenie. Ale jest przepyszne. Jak? IT? TT. A, TT. No, TT. Tam możecie zobaczyć. TT. Mistrzostwo. Na Rawai. Bardzo polecamy wpaść tu na green curry. A teraz jeszcze na sam koniec ważna informacja do tych, którzy już zakupili mieszkania na Everprime, czyli na Caron w tych oto budynkach lub którzy zastanawiają się, czy nie kupić. Roboty właśnie ruszyły. Mieszkania tutaj zaczynają się od 450 000 złotych. Dodatkowo albo spłacacie sobie w 5 transzach, albo po wpłaceniu pierwszej, czyli 30%, chyba tak mniej więcej było, resztę możecie sobie rozłożyć na raty na 3 lata, także to jest świetna oferta. Dodatkowo w górnych partiach wszystkie mają widok na morze. Lokalizacja super, 10 minut z buta do plaży, Caron czy Kata, obojętnie, bo akurat to jest po samym środku ulokowane. Zaraz wam pokażę matrycę, jak będzie wyglądało. Ale z tym, że można rozłożyć sobie na 3 lata na raty, świetna opcja. W ogóle już na 5 lat, jak się nawet rozkładają na transze, to i tak już jest fajnie. Tutaj na szybko wam tylko pokażę matrycę, jak to będzie wyglądało, ale prawdopodobnie budynki będą jeszcze wyższe. Może będzie jeszcze parę pięter wyżej, czyli od razu będzie więcej widoku na morze. I tak to mniej więcej będzie wyglądało. Mieszkania będą miały od 34 metrów w górę, zależy jakie kto chce mieć duże. Sypialnia, oczywiście będzie balkonik, telewizja, lustro, łazienka i salon połączony z kuchnią. I to by było na tyle w tym vlogu. Zapraszam Was na kolejny, który będzie o street foodzie i nie tylko z Hongkongu. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, pozdrawiam. Czekajcie, kiedy ten odcinek będzie? A, w poniedziałek. To jeszcze z życzeniami świątecznymi trochę poczekam.